Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj zrobimy czytanie dla wszystkich znaków zodiaku na najbliższy nadchodzący tydzień. Zobaczymy, co może Was spotkać w tym tygodniu. Zaczniemy od ogólnej energii przedstawionej przez runy. Wybierzemy dla Was jedną kartę run, a na końcu skorzystamy jeszcze z porady tarota. Proszę pamiętać, że jest to czytanie ogólne, nie musi z każdym rezonować. Proszę więc wziąć tylko to, co rezonuje, resztę pozostawić albo poczekać na odpowiednie dla Was czytanie. Na wstępie jeszcze chciałabym Wam serdecznie podziękować za wszelkie komentarze. Jeżeli macie ochotę zostawić mi jakąś wiadomość pod filmem, to bardzo serdecznie zapraszam. Dziękuję Wam za dotychczasowe lajki i subskrypcje. Zachęcam również do subskrypcji mojego kanału, żeby być na bieżąco z czytaniami. Przechodzimy teraz do znaku zodiaku Baran i zobaczymy, jaka tutaj karta z run nam się dla baranków pokaże. I wyciągniemy jedną kartę. Mamy runę Torn. Okay. To jest runa, która odpowiada za twórczość, za płodność, za pracę, która przynosi odpowiednie plony. Karta mówiąca też o odzyskiwaniu sił, a także o ochronie. Mówi o twórczym wzroście, o przebijaniu się, wchodzeniu na szczyty, pokonywaniu przeszkód różnego rodzaju. Również umiejętność podejmowania decyzji, duża odwaga, odpowiedzialność. W aspekcie duchowym to przede wszystkim mądre myśli, rozważne działania. To jest mądrość, która zawarta jest w umiejętności przyjmowania życiowych lekcji, wyciągania wniosków, takich, które powodują wzrost i rozwój duchowy. Tor radzi, by w trudnej sytuacji znaleźć czas dla siebie, odizolować się od wszelkich wpływów, które mogą zakłócać i spokojnie przemyśleć swoją sytuację, spojrzeć na nią pod innym kątem, z innej perspektywy i wyciągnąć płynące z tego lekcje. Dobrze, to jest dla Was karta z run i zobaczmy w takim razie karty tarota, co nam dla Was przekażą tutaj. Dla baranków. I wyciągniemy 3 karty. Pierwsza karta to 4 buław. Karta świata. I karta 5 mieczy. Tutaj przede wszystkim pokazuje się, że w tym tygodniu możecie mieć powody do zadowolenia, mogą być powody do świętowania. Być może udacie się w jakąś podróż,
gdzie będziecie celebrować, świętować, brać udział w jakichś uroczystościach. Tu jest przede wszystkim spokój, osiągnięcie sukcesów, powód do radości, do świętowania, osiągnięcie sukcesu, również możliwość realizacji swoich pragnień. Bardzo dużo radości z tego tytułu. Natomiast warto uważać, bo pojawiła nam się piątka mieczy, czy sukces, który być może osiągniemy lub będziemy celebrować w tym tygodniu, nie jest w wyniku kosztem jakiejś innej osoby, która mogła ewentualnie na tym stracić, na czym my mogliśmy zyskać. To również ostrzeżenie, żeby w tym tygodniu unikać ludzi, którzy mają jakieś nieszczere, nieuczciwe wobec nas zamiary, którzy mogą w jakiś sposób próbować wpłynąć na to nasze szczęście, czyli wokół Was mogą znajdować się osoby, które będą zazdrościć Wam osiągniętego sukcesu. Jeżeli na przykład dostaliście podwyżkę w pracy lub pochwałę od przełożonego, to być może w Waszym otoczeniu jest osoba, której to nie pasuje, która może być z tego tytułu niezadowolona i która może chcieć Wam zepsuć te chwile szczęścia. Zobaczmy w takim razie, jaka karta rada na ten tydzień dla baranków. Ogólnie macie bardzo ładne energie, zresztą karta run potwierdziła to. Czas na świętowanie, na cieszenie się z osiągniętych sukcesów. I zobaczmy, jaka karta rada dla Was na ten tydzień. Dobrze, i zobaczmy sobie, co ta karta dla Was oznacza. Jeżeli w tym tygodniu będziecie mieli do czynienia z jakimś smutkiem, z jakąś stratą, to warto jest spojrzeć na tą kartę jako na coś pozytywnego, czyli jako działający taki katalizator do tego, żeby podjąć wszelkie działania i uwolnić się z jakichś smutków i rozczarowań. Karta, która mówi, że pewne sytuacje popchną Cię do przodu, do tego, żeby działać i żeby osiągnąć ostateczny swój cel. To również karta, która mówi, żeby nauczyć się nie rozpamiętywać przeszłości, ale przejąć jakby kontrolę umysłu i poradzić sobie ze wszelkimi emocjami, mieć wiarę, wiedząc, że cokolwiek by Ci miało spotkać w tym tygodniu na drodze, to przejdziesz przez to bez problemu. Nawet jeżeli pojawią się jakieś trudności, jakieś cierpienia, to masz w sobie wystarczającą siłę, masz w sobie również bardzo dużo miłości, którą możesz przelać na siebie i uda Ci się pokonać w tym tygodniu wszelkie
przeciwności losu, które mógłbyś na swojej drodze spotkać. Tutaj zresztą te karty Tarota mówią wyraźnie o tym, że jest to czas świętowania, więc jakby karta ta mówi o tym, że jeżeli do tej pory miałeś jakieś trudności w osiągnięciu swoich celów, napotykałeś jakieś problemy lub spotkałeś się z bólem, czy z separacją, czy z jakąś stratą, to ważne, żeby wyciągnąć z tego lekcje na przyszłość i odłożyć te wszystkie smutki i cierpienia i celebrować, cieszyć się życiem. Dziękuję w takim razie wszystkim barankom i zapraszam teraz na czytanie byki. I witam serdecznie wszystkie osoby spod znaku byka. Wyciągnę dla Was najpierw kartę z run i zobaczymy, jakie dla Was będzie przesłanie. Następnie wyciągniemy karty Tarota, a na końcu jedną kartę radę na najbliższy tydzień. Co dla byczka na najbliższy tydzień? Jaka karta? Zobaczmy, jaka runa się pojawi. Runa Ar. Dobrze. Ta runa to przede wszystkim naturalny ogień, to słońce, szlachetność, osiągnięcie mistrzostwa, umiejętność kierowania myślami, czyli pokonywanie takiego błądzenia umysłu, uwolnienie się od wszelkich destrukcyjnych przekonań. To również umiejętność podejmowania właściwych decyzji, adekwatnych do danej sytuacji. To również bardzo dobrze wykonywana praca, osiągnięcie równowagi duchowej, pokonanie wszelkich barier i negatywnych wpływów zewnętrznych. I jako taka rada w przesłaniu duchowym, runa ta mówi o tym, żeby zająć się konstruktywnymi działaniami, nauczyć się odnajdywać satysfakcję płynącą z tego, co robi się w danym momencie, żeby udoskonalić też swoją pracę, a jeżeli w ten sposób będzie się postępowało, to na pewno spotkają Was pozytywne rezultaty. Nie będzie powodów do zmartwień. Będzie na zasadzie, co posiejesz, to zbierzesz. I ważne też, żeby nie oglądać się w tym tygodniu na innych, tylko robić swoje, czyli to, co podpowiada Ci rozum, co nakazuje serce. Twoja praca powinna być taka, żeby pozostawić po sobie ślad, tak? Taka, żeby miała ona sens, przynosiła korzyści. Zobaczmy, co w takim razie powiedzą nam karty Tarota dla byczka na najbliższy tydzień. Dla byczka przesłanie. Mamy królową monet,
mamy trójkę kielichów. O, i dokleiła nam się karta gwiazdy. No i wy również tutaj, podobnie jak baranki, macie bardzo dobry bardzo dobry tydzień. Tydzień skupiony być może na domu, na bliskich, na rodzinie. Tydzień, w którym uporządkujecie jakby swoje otoczenie, zadbacie o dom, o wystrój, upiększanie wszystkiego wokół, dbanie o rodzinę, o dzieci, podejmowanie też bardzo rozsądnych decyzji finansowych. Mamy tutaj również kartę świętowania, celebrowania, więc możliwe, że niektóre osoby będą brały udział w jakichś uroczystościach, być może macie imieniny lub wybieracie się na jakieś imprezy. Jest tu cieszenie się, radość. Mogą też wpłynąć dla niektórych z Was dobre nowiny dotyczące zaręczyn, ślubu czy ciąży lub też zakończenia pozytywnym wynikiem jakichś egzaminów. To przede wszystkim jest świętowanie, celebrowanie w otoczeniu swojej rodziny. Gwiazda, no cóż, gwiazda jest jedną z lepszych kart tarota. Ona mówi o tym, że spełniają się Twoje marzenia, wszystko co zaplanujesz sobie w tym tygodniu zostanie w pozytywny sposób zrealizowany. Być może spotka Cię jakaś niespodzianka dotycząca właśnie zaproszenia na jakąś uroczystość, czy też dotycząca informacji od kogoś z rodziny, która w bardzo pozytywny sposób Cię usposobi. To jest wszelkie marzenia w tym czasie mogą się zrealizować, spełnić. Bardzo pozytywne zmiany. Jeżeli niektórzy z Was mieli jakiś gorszy okres w życiu, to karty te jak najbardziej pokazują, że warto uwierzyć w siebie, bo przyszłość rysuje się bardzo pozytywnie, marzenia się spełniają, nadchodzą wszelkie pozytywne zmiany, koniec z trudnymi sytuacjami, pojawia się światełko w tunelu. I zobaczmy jeszcze, jaka karta rada dla Was na najbliższy tydzień. Dla byczka karta rada. Zwycięstwo i sukces, czyli no tak jak mówiłam właśnie przed Wami, bardzo dobry czas na to, żeby celebrować, żeby iść dalej, żeby się cieszyć z odniesionego sukcesu, żeby zostawić przeszłość za sobą. To jest czas, kiedy wszelkie trudności dobiegają końca w Twoim życiu i można wreszcie świętować, pójść naprzód. Ta karta może również mówić o przeprowadzce, o podróżowaniu, o wyruszeniu gdzieś, chociaż przy karcie królowej denarów powiedziałabym, że w tym tygodniu bardziej skupicie się nad stabilizacją, nad swoim własnym domem, nad tym, co jest bliskie Waszemu sercu. Tu karta też o tym mówi, że
ciężko pracowałeś nad czymś, być może poświęciłeś temu bardzo dużo czasu i wreszcie dotarłeś do punktu w swoim życiu, kiedy jesteś mądrzejszy i rozwinąłeś się na wiele sposobów. I radą jest to, żeby zatrzymać się, żeby poczuć tą radość płynącą z osiągniętych sukcesów, ponieważ całkowicie zasługujesz na to, na ten sukces, na to zwycięstwo. Również karta mówi o tym, żeby pozostać twardo na ziemi, pamiętać, skąd się pochodzi, trzymać swoje ego pod kontrolą, aby nie stracić tego, kim naprawdę się jest. I to zwycięstwo, które w tym tygodniu do Was zawita, może posłużyć jako narzędzie nauczania na przyszłość, więc warto uświadomić sobie, że jeśli przetrwasz ten czas lub przetrwałeś ten czas być może jakiś trudny w swoim życiu, to możesz już osiągnąć tak naprawdę wszystko. Życzę Wam wszystkiego dobrego w tym tygodniu i dziękuję za uwagę, a teraz zapraszam bliźnięta. Witam serdecznie wszystkie bliźnięta. Zobaczmy, jaki dla Was wypadła mi karta runy Not na najbliższy tydzień. Skoro chciała wypaść, to skupimy się na tej runie. To jest tydzień, w którym będzie wymagana od Was cierpliwość, czas i cierpliwość, umiejętność czekania, gromadzenia energii. To czas, w którym należy działać powoli, niczego nie przyspieszać, ani też nie robić rzeczy zbędnych. Uświadomić sobie swoje możliwości przede wszystkim i zrezygnować w razie czego z podejmowania prób wykonywania rzeczy, które są ponad nasze siły, tak żeby sobie przede wszystkim nie zaszkodzić. Karta runa Not to przede wszystkim umiejętność radzenia sobie z tym, co jest niezbędne i konieczne. To również umiejętność przyjmowania pewnych rzeczy w swoim życiu w sposób adekwatny do danej sytuacji, a więc bez jakiejś iluzji czy myślenia życzeniowego. Czyli umiejętność jakby rozróżniania spraw, którymi należy się zająć albo które można zmienić, od tych, z którymi po prostu trzeba się pogodzić. Więc ten tydzień może być właśnie tego rodzaju dylematem, czy też próbą, jakby zdolnością do rozróżniania spraw, które pewne trzeba będzie być może odłożyć na później, dać sobie czas, mieć tą cierpliwość do tego, a część rzeczy rozwiązać teraz lub odłożyć na czas późniejszy. Zobaczmy w takim razie, co przyniosą Wam karty Tarota na ten tydzień. Wyciągniemy 3 karty
dla bliźniąt. Mamy 10 buław. Mamy 9 buław, czyli czas działań. Nie stoicie w miejscu. I 6 mieczy. Karty Tarota pokazują tutaj, że być może w najbliższym tygodniu będziecie mieli bardzo dużo spraw na głowie, bardzo dużo rzeczy do wykonania. Może być Wam bardzo ciężko, może być dużo pracy, dużo załatwiania różnych spraw. Możecie czuć się przeciążeni obowiązkami. I tutaj również jest pokazane, że z tego powodu będziecie czuli się wyczerpani. Trzeba jakby pozwolić sobie na odpoczynek, wprowadzić trochę więcej równowagi w życie, ponieważ mogą odezwać się tutaj problemy z nerwami, ze stresem. Spraw po prostu może być za dużo. To tak jak właśnie mówiła nam tutaj runa Not, która mówiła, żeby cierpliwie wykonywać pewne czynności, odłożyć to, co może poczekać i nie robić wszystkiego naraz, zatrzymać się i dokonać właściwej selekcji. I 9 buław mówi o tym, że być może będziecie trochę musieli przystopować w tym tygodniu po to, żeby odbudować swoje siły, nabrać więcej energii, nabrać więcej sił, przygotować się. To nie oznacza, że poddajecie się, nie dążycie do swojego celu, nie realizujecie jakiegoś projektu, ale możliwe, że niektórzy z Was pójdą w tym czasie na wolne, wezmą urlop lub zdecydują się na chorobowe, być może gdzieś wyjadą po to, żeby zregenerować swoje siły. O tym mówi również 6 mieczy. To jest chwilowe odejście. Odejście od problemów, odejście od ciężkiej jakiejś sytuacji. To również po to, żeby nabrać właśnie sił, ochronić swoje zdrowie i wypłynąć jakby na te spokojniejsze wody. Więc możliwe, że w tym tygodniu będziecie mieli bardzo dużo pracy, będzie od Was wymagane, żeby trochę zwolnić, odpocząć, zregenerować się, nie brać wszystkiego na siebie, odłożyć pewne rzeczy, dać sobie czas, cierpliwie poczekać i skierować się jakby ku tym spokojniejszym wodom, spokojniejszym miejscom. Być może niektórzy z Was wyjadą na weekend po to, żeby właśnie odpocząć, zregenerować się, pokonać stres, pokonać chorobę, udać się w jakieś spokojne miejsce. Tu nie ma nic złego, po prostu ten tydzień może Was sporo wyeksploatować, tak? Potrzebny będzie odpoczynek. I zobaczmy, jaka w takim razie nam się karta tu rada pokaże w psychicznym tarocie jeszcze. Dobrze. No i zobaczcie, jak tutaj synchronicznie się karty układają. Runa Not mówiła o cierpliwości, o daniu sobie czasu
Tu mamy kartę cierpliwości i planowania. Więc tutaj ważna jest przede wszystkim cierpliwość i po to, żeby nie utracić kontroli też nad wszystkimi sprawami, które być może w tym tygodniu będą zaprzątać waszą głowę. Powinno się zatrzymać, odpocząć, ocenić, przemyśleć pewne sprawy na nowo, co cię czeka, zanim będziesz kontynuował. To ważne, żeby ponownie ocenić swoje cele, których szukasz, przeanalizować swoje finanse, zastanowić się nad swoimi relacjami, poświęcić trochę czasu na przejrzenie każdego z tych obszarów jeden po drugim, ponieważ nie ma pośpiechu. Jeżeli planujesz coś w swoim życiu, warto zrobić tą pauzę w tym okresie, zwrócić uwagę na to, co sprawdziło się w przeszłości, a na to oczywiście, co ważne, co jest prawdą, co może się urzeczywistnić pozytywnie, co możecie doświadczyć w przyszłości. Kiedy będziecie właśnie w tym okresie, w takim stanie refleksji, można się cofnąć i zaplanować, jak sobie poradzić z potencjalnymi trudnymi decyzjami, sytuacjami, które mogą pojawić się w przyszłości. Także drogie bliźnięta, proszę dać sobie trochę oddechu, bo jesteście przemęczeni, wyjechać, odpocząć, zregenerować siły, odłożyć sprawy, które mogą zostać odłożone, zaplanować sobie na spokojnie, co robić w kolejnych dniach. To wszystko dla Was. Dziękuję serdecznie i zapraszam raczki. Witam raczki. Wyciągnę dla Was jedną runę na najbliższy nadchodzący tydzień. Dobrze. Jaka runa dla Was? Mamy runę Man. Okay. To runa, która bardzo dobrze pasuje do raczków. Mówi ona o wzroście, o tym, że stoją przed Wami drogi działania, drogi miłości, poznania, wyboru. Każdy musi dokonać je sam. Tu jest duże zdecydowanie, poczucie odpowiedzialności. Również w tym okresie możecie się twórczo realizować, duża kreatywność, płodność w każdym znaczeniu tego słowa, dojrzałość. Tu jest ogromny potencjał w tym tygodniu na to właśnie, żeby kreatywnie się w jakiś sposób uzewnętrznić. Tutaj karta mówiąca też o tym, że trzeba być otwartym na świat, zachwycać się jego pięknem, spróbować również przezwyciężyć swoje ego, pomóc komuś albo zrobić coś w taki sposób, żeby druga osoba o tym nie wiedziała, czyli jakiś dobry uczynek anonimowo. Być szczerym w stosunku do siebie i wyzbyć się też takiego samooszukiwania. Przede wszystkim czas czyszczenia jakby swojej duszy i nabierania energii na przyszły czas, spojrzenia sobie w oczy i wypowiedzenie tej
prawdy, być może jakiejś niewygodnej prawdy, którą należałoby uleczyć i podjąć właściwe w tym tygodniu decyzje. Zobaczmy, co przyniosą nam karty Tarota dla Was, dla Raczka na najbliższy tydzień. Mamy asa buław, denarów, no, bardzo ładnie. Mamy 8 denarów i 10 mieczy. W tym tygodniu możecie odnieść jakiś sukces. Tu przede wszystkim pokazane jest, że kończy się w waszym okresie jakaś sytuacja, która była być może smutna, która przyniosła wam wiele cierpienia, była trudna dla was. Może było to związane z miejscem pracy, ponieważ mamy 2 karty denarów. Jest tutaj jakby szansa na nowe szczęście, spada wam kamień z serca, otwiera się dla was jakaś nowa możliwość, być może ścieżka zawodowa, nowa praca, zdobycie jakichś nowych umiejętności, poradzenie sobie w trudnej sytuacji, poradzenie sobie z trudną rozmową, być może awans, podwyżka, nowa propozycja, przypływ gotówki. Zaczyna wam sprzyjać tutaj los, pojawić się może jakaś nowa właśnie szansa, jeśli chodzi o karierę, o pracę, podpisanie umowy, podpisanie jakiegoś kontraktu. Może również mówić o zakupie nieruchomości czy samochodu na przykład. Dzięki waszej pracy, którą włożyliście i wysiłkowi, który włożyliście w osiągnięcie tego sukcesu. Tu jest również karta, która może mówić o tym, że otwierają się dla was możliwości, dzięki którym zdobędziecie nową wiedzę w danym temacie. Może niektórzy z was podejmą naukę, podejmą studia w tym czasie. Tu przede wszystkim jest praca wykonywana z dużą miłością, praca, którą się lubi, którą się kocha. Często jest to praca na samodzielnym stanowisku. I 10 mieczy. Być może do tej pory mieliście tutaj jakieś trudności, może były jakieś potknięcia. Następuje zakończenie tej sytuacji i szansa na nowe szczęście, uporanie się z wszelkimi problemami, z wszelkimi trudnościami i jak najbardziej dla was tutaj pojawiają się nowe możliwości. Zobaczmy, jaka karta rada jeszcze dla was, drogie raczki. Trudny okres dla was idzie w zapomnienie. Odchodzi już do przeszłości. Karta rada dla raczka. Proszę. I mamy kartę wzrostu, kartę dobrobytu, karta mówiąca o wiadomościach, o początkach, o dobrobycie, o bogactwie, o nowym biznesie,
który właśnie może się wkrótce pojawić w Twoim otoczeniu i to właśnie będzie wynikało z Twojej ciężkiej pracy. Zasłużyłeś na to, co do Ciebie przyjdzie. Spowodowane jest to tym, co dokonałeś w przeszłości, w co zainwestowałeś. Może być to dla Ciebie niespodzianką, może pojawić się nieoczekiwanie, może to stanowić jakiś prezent dla Ciebie. Mogą pojawić się jakieś nowe możliwości, zyski pieniężne. Jako rada to czas, żeby skupić się na tym jak najbardziej korzystnym wyniku. Oczekiwać najlepszego, wyobrazić sobie, że projekt lub nowa praca zakończy się sukcesem. Poczuć to, zobaczyć to, co najważniejsze, uwierzyć przede wszystkim w to, że dzięki swojej pracy ten sukces przyszedł. I kiedy skupisz się na tej obfitości i pozytywnych aspektach świata materialnego, kiedy ofiarujesz tą wdzięczność, wówczas ten dobrobyt w różnych formach będzie do Ciebie płynął bardziej swobodnie. No i tego Wam życzę na nadchodzący tydzień, drogie raczki. Dziękuję i do zobaczenia.